Cześć, witajcie. Robi się coraz fajniejsza pogoda, która zachęca do wyjazdów rowerowych. Pomyślałem, że opowiem Wam dzisiaj troszeczkę o sakwach, jakie wybrać, tak żeby się fajnie w nie zapakować, zabrać wszystko to, co będziemy potrzebowali. Pierwsza, najważniejsza sprawa, od której trzeba zacząć, jest to wodoszczelność, wodoodporność. Jeżeli jeździcie gdzieś na krótkie jakieś dystanse, jednodniowe, zabieracie ze sobą tylko kanapki, spoko, nie muszą być wodoodporne, ale jeżeli wybieracie się gdzieś na dłużej, chociaż kilka dni, tak naprawdę jest to podstawowa sprawa. Sam kiedyś używałem jakichś zwykłych, prostych, tanich sakw, kupionych gdzieś może za 80 zł, można kupić nawet jeszcze tańsze. Niestety miały problem ten, że nie były w ogóle odporne na wodę. Musiałem wszystko pakować w foliówki i po każdym przejeździe w deszczu modliłem się, żeby tylko wszystko to, co mam, było suche. Nie daj Boże jakaś elektronika, którą tam przewoziłem. Także jeżeli wybieramy się gdzieś dalej, gdzie wiadomo zawsze na tygodniowym wyjeździe, zawsze ten 1-2 dni zdarzy się taki, że będzie padał deszcz, podstawowa sprawa to wodoszczelność. Niektóre są nawet tak szczelne, że jeżeli przejeżdżamy gdzieś na przykład przez rzekę z rowerem, zdarzają się i takie ekstremalne przejazdy, to i tak do środka woda się nie dostanie i na to w pierwszej kolejności zwracałbym szczególną uwagę. Druga sprawa, na którą na pewno każdy będzie patrzył, jest to pojemność sakw. Te, które mam tutaj, ja myślę, że są standardowe sakwy, 2 razy po 20 litrów. Jest to rozmiar typowy, takie 40-35 litrów, śmiało można sobie kupić. Jedna osoba, jeżeli chce zabrać ze sobą namiot, jeżeli chce zabrać śpiwór, jakiś palnik i jechać gdzieś na tydzień czy dłużej, nie jestem przekonany, czy w ten rozmiar sakw się spakuje, ale zaraz powiem, jakie będą rozwiązania. Jeżeli jeździcie sobie na przykład w 2 osoby, gdzie podzielicie się ze sobą namiotem, nie zabieracie aż tyle sprzętu, spokojnie na jakiś właśnie tygodniowy czy 10-dniowy wyjazd takie sakwy wystarczą. Można też kupić mniejsze sakwy, jeżeli ktoś jeździ tylko po mieście, zabiera ze sobą jakieś dokumenty, właśnie kanapki do pracy, spokojnie można sobie mniejsze sakwy kupić. Są również dostępne na rynku sakwy większe, 2 razy 30 litrów. To są największe, jakie udało mi się znaleźć. Wiążą się z tym tylko pewne problemy. Pierwsza sprawa, tak jak mówi moja mama, nie ma takich dużych sakw, których nie zdołałaby załadować. Więc może pojawić się problem, że zapakujemy do sakw różne rzeczy, które chcemy ze sobą zabrać i po prostu rower będzie zbyt ciężki, cały nacisk po prostu będzie raz, że naszego ciała, a dwa to tego, co załadujemy, pójdzie na tylne koło. Rozwiązaniem jest, tak jak mówiłem, podzielić się na 2 osoby, jeżeli jedziemy tylko w 2 czy więcej osób. Druga sprawa, możemy też naprzód założyć sobie sakwy i wtedy z tyłu mniejsze, z przodu mniejsze. Jest tam jeszcze ewentualnie przyczepkę można załadować. W każdym razie warto o tym pomyśleć, że nie kupować, wezmę jak największe sakwy, bo nie wiadomo, kiedy się mogą przydać. Może być później problem, jeżeli rower będzie bardzo dociążony na tył, to po pierwsze koło dostanie w tyłek, po drugie my dostaniemy w tyłek, ponieważ rower będzie już mniej stabilny, będzie nawet problem z przenoszeniem tego roweru, kiedy cały nacisk będzie po prostu przyłożony na tylne koło, więc ja bym proponował mimo wszystko albo wybrać się do sklepu i sobie popatrzeć, albo zacząć od takich sak właśnie 35 komplet czy 40 litrów, taki zestaw. Kolejna sprawa, może już trochę mniej istotna, ale na to też warto zwrócić uwagę, to materiał, z jakich są wykonane sakwy. Najczęściej te sakwy, które możemy kupić, są wykonane albo z kordury, albo z poliestru. Każdy z nich ma swoje wady i zalety. Te poliestrowe nie brudzą się, tak? Kordura niestety, tak jak mam tutaj te sakwy, łapie brud. Z drugiej strony kordura jest wytrzymalsza na przecieranie, więc to trzeba sobie to jakoś zrównoważyć. Moi rodzice jeżdżą i mają sakwy i z kordury, i z poliestru. Powiem Wam szczerze, że jedno i drugie trzymają się bardzo dobrze, ale faktem kordura się troszeczkę bardziej brudzi. Lekko też nam siąka wodą podczas jazdy, nie przemięka, ale ta woda nie dostaje się do środka, ale te sakwy też stają się troszeczkę cięższe. Mi się bardziej te kordurowe podobają z tego względu, że tak jak mamy model, który się roluje, o wiele fajniej, ten materiał jest po prostu bardziej miękki, kordura się lepiej zwija, poliester jest sztywniejszy i mi się też kordura po prostu bardziej podoba. Zaletą też poliestrowych sakw jest to, że są troszeczkę tańsze, będzie te kilkadziesiąt złotych taniej niż kordura. Kolejna sprawa, a tu akurat powiem Wam, że bardzo istotna, jest to system mocowania. 2 systemy, które widziałem w tych tańszych sakwach, są to paski, rzepy, mocowane tam na 2, 3 czy 4 rzepy i jeżeli planujecie jechać gdzieś na wyjazd, gdzie będziecie zdejmować te sakwy z roweru, to rzepów, nie chciałbym używać jakichś niecenzuralnych słów, ale po prostu nie polecam. Jeżeli dojeżdżamy na nocleg i dzień w dzień trzeba je po prostu odlepiać, te rzepy ściągać, 1, 2, 3, 4,
to po 2-3 dniach będziecie mieli tych sakw po prostu dosyć. Miałem kiedyś takie sakwy i po prostu nie polecam. Jeżeli ktoś jeździ, także ma te sakwy po prostu założone i jeździ z nimi cały czas, rzepy są w porządku, nie ma z tym żadnego problemu, ale jeżeli będziemy chcieli je ściągać, to tak jak mam tutaj, o, zobaczcie, biorę sobie rączkę i już, ściągnięte. Mamy uszko, które łapie za bagażnik i tutaj jeszcze 2 takie uchwyty, które po pociągnięciu rączki sobie, o, i założenie, proszę bardzo, ciach. 5 sekund i tak naprawdę gotowe. Producenci mają różne systemy mocowania, ale one się mniej więcej sprowadzają do tego samego, czyli 2 ucha na górze, jeden jakiś bolec, który tam jeszcze trzyma się bagażnika. Czy one są regulowane, czy nie, czy trzeba używać jakichś śrubokrętów, czy ręką można sobie to wszystko dokręcić. To już tam zależy od modelu. Warto sobie jednak na to po prostu zwrócić uwagę, żebyśmy się później nie mocowali z tym i żeby te sakwy nas po prostu nie wkurzały. I pojawia się tutaj też pytanie, jakiego producenta wybrać sakwy. W Polsce najpopularniejszych jest 3 producentów. Polskie Crosso, niemiecki Ortlieb i czeski Sport Arsenal. Zwłaszcza te wyższe modele polecam, te niższe są, a tam powiedzmy niezbyt praktyczne, ale te wyższe modele są w porządku. Powiem Wam tak, najlepiej wybrać się do sklepu, pomacać, sprawdzić, porównać, czym się różnią, jakie mają dodatki i po prostu wybrać. Powiem Wam, każdy Crosso, Ortlieb, ten Sport Arsenal robią naprawdę fajne sakwy. Nie będziecie zawiedzeni, jeżeli je kupicie. Warto też przy zakupie zwrócić uwagę na te swego rodzaju dodatki, jakaś wewnętrzna kieszeń, jakieś zewnętrzne zaczepy, może jakiś pojemniczek na bidon. Fajnie po prostu mieć kilka sprawdzonych dodatków, żeby ułatwić sobie wyjazd. I też na co warto zwrócić uwagę, to części zamienne. Zwłaszcza te elementów, które się zużywają, no, najbardziej to elementy te mocujące. Mi się to nigdy jeszcze nie zdarzyło, ale już słyszałem o takich historiach, że gdzieś komuś, zwłaszcza w jakimś trudnym terenie, gdzieś na wertepach, urwał się hak mocujący. Te części nie są drogie, najczęściej można je dokupić, więc jeżeli jedziecie gdzieś na jakiś daleki wyjazd, warto sobie też zaopatrzyć się w chociażby te uchwyty, miecie ze sobą, w razie czego by się nigdy nie przydały, ale w razie czego miecie ze sobą. Ok, słuchajcie, ja myślę, że już te kilka porad, które tutaj przekazałem, wystarczy do tego, żeby już wybrać sobie jakieś fajne, naprawdę dobre sakwy. Nie warto na tym oszczędzać. Jeżeli chcecie jeździć dużo, jeżeli chcecie jeździć często, o kurczę, takie uroki nagrywania w lesie, jeżeli chcecie jeździć dużo, jeżeli chcecie jeździć często, warto kupić naprawdę fajniejsze, wydać te 200-250 co najmniej złotych i kupić po prostu porządniejsze sakwy, nie oszczędzać na tym, bo to później odwdzięczy się Wam na wyjeździe, poprawi Wasz humor, nie będzie Wam psuło po prostu humoru, kiedy będziecie się martwić i walczyć z jakimiś tanimi sakwami, które po prostu, no nie ma się co oszukiwać, są najczęściej liche. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!